Witam Was serdecznie w kolejnej lekcji. W tej lekcji na warsztat bierzemy czujniki PTC. Czujniki PTC to jedno z najlepszych form zabezpieczenia termicznego silnika elektrycznego, ponieważ czujniki PTC mamy zlokalizowane we wnętrzu naszego silnika elektrycznego i badają one temperaturę uzwojeń stojana. Nie badamy tej temperatury na zewnątrz. Obudowa silnika zbudowana może być z aluminium, może być zbudowana z żeliwa. No i ta dysypacja ciepła wymaga pewnej inercji, czyli potrzebujemy odpowiedniego odcinka czasu, aby to ciepło przeszło na naszą obudowę i my dopiero jako użytkownik jesteśmy w stanie je wykryć. Bardzo często możemy wręcz spalić nasz silnik elektryczny, a dotykając obudowy, nie czujemy tego ciepła. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy pilnowali tej temperatury za pomocą czujników PTC. Dodatkowo silniki, które używamy w przemyśle z klasą izolacji F, nagrzewać się mogą aż do temperatury 150 stopni Celsjusza. Gdy nie mamy wbudowanych czujników PTC, bazujemy na pomiarze pośrednim. To znaczy w każdym przemienniku częstotliwości mamy wbudowaną tak zwaną zabezpieczenie termiczne silnika w postaci całki cieplnej. Ta całka cieplna bazuje tylko i wyłącznie na pomiarze prądu wyjściowego i komparowane to jest z modelem termicznym silnika, który zaszyty jest w pamięci przemienników częstotliwości. Czujniki PTC możemy mieć wbudowane 1, 3, 6 albo nawet 9. Determinuje to klasa danego silnika, i rodzaj czujnika PTC, którego w danej chwili używamy. Bardzo łatwo jest określić, do jakiej klasy silnika, do jakiej klasy izolacji silnika powinniśmy użyć czujnika PTC, ponieważ posiadają one różne kolorki. To znaczy taki czujnik PTC to jest nic innego jak kawałek półprzewodnika, który traci swoje przewodnictwo pod wpływem ciepła. To znaczy im jest cieplej, tym elektrony, które przepływają przez nasz czujnik PTC, mają coraz cięższą drogę do przebycia i w pewnym momencie, gdy zagrzejemy ten czujnik PTC i mówimy wtedy o punkcie wyzwolenia tego czujnika PTC, to mamy w zasadzie brak przejścia przez ten czujnik PTC. Mamy nieskończoną rezystancję tego czujnika. Także jak widzicie, budowa takiego czujnika jest bardzo prosta, działanie jest jeszcze prostsze. Natomiast dopowiem Wam, że spotkać możecie co najmniej dwa rodzaje czujników PTC. Pierwszy rodzaj to są takie zwane czujniki PTC bimetalowe, które działają jako 0 i 1. Można powiedzieć, że jest to tak zwane zabezpieczenie z samopowrotem. To znaczy mamy kawałek bimetalu, który wkładamy do środka naszych uzwojeń. Przeważnie są to 3 czujniki PTC połączone w szeregu. To jest taki najbardziej uniwersalny scenariusz, najczęściej spotykany. I działają na takiej zasadzie, że jeżeli się zgrzeją, to po prostu rozłączają nam obwód i jeżeli ta temperatura opadnie, to znowu się załączają i mamy nasz sygnał w obwodzie. Czyli mamy czujniki, które działają typowo cyfrowo jako 0 i 1 bimetalowe i mamy czujniki PTC, które podają nam sygnał rezystancyjny analogowy i my sczytujemy tą rezystancję. I w taki właśnie sposób należy obsłużyć czujnik PTC. Przeważnie podłączamy go do dedykowanego wejścia analogowego, w którym nie sczytujemy prądu ani napięcia, lecz rezystancję tego czujnika PTC. To, co wyróżnia przemienniki Mitsubishi Electric na tle innych producentów, to to, że mamy dedykowane wejście czujnika PTC, gdzie mierzymy właśnie rezystancję i mamy odpowiedni parametr, w którym wpisujemy punkt wyzwolenia tego czujnika w jednostce kiloohm. U wielu producentów to wejście PTC trzeba zorganizować sobie samemu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że należy wtedy co najmniej użyć wyjścia analogowego w takim przemienniku częstotliwości oraz wejścia analogowego. Czyli dla przykładu, jeżeli nie mamy takiego dedykowanego wejścia PTC, to musimy sobie wyjście analogowe ustawić na przykład na wartość stałą 10 mA, zasilić sobie ten czujnik, a drugą nóżką tego czujnika wchodzimy na wejście analogowe 010 VDC, gdzie sczytując sobie z instrukcji obsługi, z jakichś
DTR-ki od tego czujnika PTC punkt wyzwolenia i znamy tą rezystancję, załóżmy, że wynosi ona 4 kiloohmy, wiemy, jaki prąd będziemy przepuszczali przez ten czujnik, 10 mA, więc z prawa ohma możemy sobie wyzwolić, możemy sobie obliczyć w bardzo prosty sposób, jakie napięcie wejściowe na wejściu 0,10 VDC będzie mówiło mi o przegrzaniu się silnika. No ale zobaczcie, ile musimy ponieść nakładów, prawda? Czyli musimy zużyć wyjście analogowe, prądowe, musimy zużyć wejście analogowe, napięciowe. Musimy to wszystko okablować, sparametryzować i przeliczyć. W przemiennikach Mitsubishi Electric mamy do tego dedykowany parametr, gdzie po prostu z DTR-ki odczytujemy, jaki jest punkt wyzwolenia czujnika PTC i wpisujemy w ten parametr. I nasza praca na tym się kończy. No i w tym celu przygotowaliśmy dla Was taki typowy czujnik PTC. Mamy 3 czujniki PTC połączone w szeregu, mamy 2 kabelkami podłączone to pod interfejs wejść-wyjść. Dokładnie podłączamy się jednym kabelkiem czujnika PTC pod wejście, pod zacisk numer 10, gdzie mamy zasilanie plus 5 VDC. Zatem jednym kabelkiem podpinamy się pod terminal 10, zasilamy sobie napięciem 5 VDC, a drugim kabelkiem wchodzimy pod terminal 2 0,10 VDC. No i to jest absolutnie wszystko, co musimy zrobić. Warto pamiętać, że dany czujnik PTC powiązany jest z daną klasą izolacji silnika i wyzwalany jest przy innej temperaturze. No i na ekranach swoich monitorów widzicie taką tabelkę, w której pokazujemy Wam, jaki kolor danego czujnika PTC odpowiada danej temperaturze wyzwolenia i pracy czujnika PTC. Zapraszam do pokazu, gdzie będziemy podgrzewali teraz czujnik PTC i z jednej strony ekranu będziecie widzieli wyciąg z oprogramowania FR Configurator 2, gdzie w trybie monitora będziemy Wam pokazywali, jak zmienia się ta rezystancja tego czujnika wraz ze wzrostem temperatury, a po drugiej stronie ekranu będziecie mieli podgląd na zabudowany oraz zewnętrzny panel naszego przemiennika FRE 800, żebyśmy mogli zaobserwować, w którym momencie ten błąd będzie miał miejsce. Punkt przełączenia naszego czujnika PTC wynosi 3,3 kiloohma. Aby włączyć kontrolę PTC, musimy ustawić 2 parametry w naszym przemienniku częstotliwości. Pierwszy parametr znajdziemy pod numerkiem 561, gdzie wpisujemy w jednostce kiloohm wartość wyzwolenia przełączenia naszego czujnika PTC. W naszym przypadku jest to wartość mniej więcej około 3,3 kiloohmy. W drugim parametrze 1016 wpisujemy zwłokę czasową, po której ma nastąpić wyzwolenie błędu PTC. Mamy tutaj wpisane 2 sekundy, czyli od momentu, gdy nasz czujnik PTC zadziała, czekamy zwłokę czasową 2 sekundy i dopiero przemiennik częstotliwości wyświetli błąd. Zapraszam do pokazu. Połączymy się z oprogramowaniem FR Configurator 2 za pomocą złącza USB. No i słuchajcie, będziemy teraz nagrzewali czujnik PTC. No i sprawdzamy wskazy, jakie pojawiają się na panelu sterowniczym. Zresztą na ekranie widzicie oba panele sterownicze, czyli ten zewnętrzny, ten zabudowany. Na nich powinien pojawić się błąd EPTC w pewnym momencie. I na ekranie widzicie też FR Configurator 2. Nagrywamy ekran monitora i widzicie tam podgląd na rezystancję czujnika PTC. Zaczynamy! Jak widzicie, rezystancja na razie się nie zmienia, czyli w takiej normalnej temperaturze pokojowej możecie się spodziewać rezystancji z czujnika PTC na poziomie gdzieś tam 0,2-0,25 kiloohma, czyli 200-250 ohmów. No i on w pewnym momencie, jak widzicie, idzie do góry, mamy punkt przełączenia, mijają 2 sekundy i mamy nasz błąd EPTC.
No i poczekamy teraz, aż ten czujnik nam odpuści, czyli przestaliśmy go grzać. No i zobaczcie, rezystancja nam spadła do 0,16 kΩ, no i możemy ten błąd normalnie zresetować. No i nie mamy błędu PTC, prawda, bo nie mamy już temperatury. Także czekajcie chwilę, jeszcze się połączymy raz z FR konfiguratorem 2, bo zresetowaliśmy falownik i zgrzewamy go raz jeszcze. Znowu mamy temperaturę pokojową, mamy gdzieś 200-250 ohmów sygnał zwrotny, no i zaraz zacznie on lawinowo wzrastać. To jest charakterystyka czujnika PTC, że w pewnym momencie po prostu ta rezystancja praktycznie idzie nam w nieskończoność. Grzejemy, grzejemy, grzejemy. No i zobaczcie, ta rezystancja za chwilę zacznie nam wzrastać. Mamy już 0,23, 4, 5, 7, no i zobaczcie, i będzie lawinowo szło do góry. Mamy punkt przełączenia, 2 sekundy i mamy nasz błąd PTC. Czekamy, aż temperatura opadnie. No zobaczcie, szybciutko opadła i znowu możemy ten błąd zresetować. Także tak w dużym skrócie wygląda obsługa wejścia PTC, no i jedna z najlepszych ochron temperaturowych silnika. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.